Czekaj, imidż swój poprawię, muszę kapturek, bo jak tatuś zrobi, to nie ma we wsi. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak zakładam na haczyk robaki podczas łowienia na feeder, ale też i na spławik. Wędkarze łowiący na feeder lub na spławik do dyspozycji mają wiele przynęt naturalnych, takich jak różnego rodzaju robaki, czyli nie wiem, gnojaki, dendrobeny, białe robaki, pinki oraz kukurydzę. To są takie według mnie najbardziej popularne przynęty, które są używane. I właśnie w dzisiejszym filmie chciałbym Wam troszkę o tym opowiedzieć. Jeśli chodzi o zakładanie w ogóle wszystkich robaków na haczyk, to powiem taką wyświechtaną zasadę, że haczyk należy dobrać do wielkości przynęty. Czyli tak bardzo prosto, mała przynęta, mały haczyk, duża przynęta, duży haczyk. Ja oprócz tego jeszcze stosuję taką zasadę, że łowiąc na feeder, czyli na metodę, gdzie bardzo często ta ryba gdzieś tam wstępnie musi się zahaczyć albo nawet dochodzi do samozacięcia, lubię stosować troszkę większe haczyki niż bym zastosował normalnie, więc myślę, że powinniście podczas swojego wędkowania starać się wykorzystywać troszkę większe haczyki, bo zauważyłem, że wielu wędkarzy łowiących na feeder ma taką tendencję żeby łowić bardzo delikatnie, więc odchudzają swoje zestawy, odchudzają też czy zmniejszają wielkość haczyka. Myślę, że nieraz to przynosi efekty. Rzeczywiście zdarzyło mi się kilka razy, że to było ważne, natomiast w większości przypadków to zupełnie nie ma znaczenia. Wprost przeciwnie, według mnie zmniejszenie haczyka powoduje to, że jesteśmy mniej skuteczni podczas zacięcia, a podczas holu spada nam więcej ryb niż normalnie. Białe robaki, bo to jest chyba przynęta, która jest najczęściej stosowana przez wędkarzy i taka najbardziej dostępna w sklepach wędkarskich. Białe robaki można zakładać na haczyk na różne sposoby. Jeżeli macie swoje sposoby, które Wam się sprawdzają i dają brania, tego się trzeba trzymać. Moje spostrzeżenia będą raczej dla wędkarzy początkujących, którzy tak jakby nie wiedzą, jak tego robaka można na haczyk założyć, a sposobów jest naprawdę wiele, więc ja na pewno tego tematu nie wyczerpię, na pewno się znajdą wędkarze, którzy będą mieli jakiś swój sposób na zakładanie robaków. Białe robaki na haczyk można zakładać w różny sposób, tak jak wspomniałem. Może to być jeden robak, mogą to być 2, 3 robaki, ale może to być pęczek, nie wiem, 10 nawet robaków. To musicie już ocenić na swoim własnym łowisku, czy ryby potrzebują takiego dużego kąska, czy lepiej zastosować mniejszy kąsek. Robaki można zakładać zarówno zaczepiając je za ten cieńszy koniec, jak i za ten grubszy koniec. Ja myślę, że częściej zaczepiam robaki za ten cieńszy koniec, bez względu na to, czy stosuję martwe robaki, czy stosuję żywe. Wybieram ten cieńszy koniec. Za ten grubszy koniec zahaczam tylko wtedy, gdy na przykład zaczepiam kilka robaków na haczyk, zarzucam zestaw na bardzo dużą odległość i zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie zatnę ryby, to będę musiał te robaki zwinąć. Więc też podczas zakładania robaków miejcie to w głowie, że jeżeli zwijacie swój zestaw i robaki są, powiedzmy, nieprawidłowo założone, każdemu się to może zdarzyć, mnie też się to zdarza, ale myślę o tym, że jeżeli są nieprawidłowo założone, wpadają w ruch obrotowy i bardzo skręcają przypon. Więc przy zakładaniu robaków miejcie to w głowie, że jeżeli nie zatniecie ryby, będzie trzeba zwinąć zestaw. Robak źle założony, powiedzmy taki wyglądający jak śmigło, wpada w ruch obrotowy i skręca przypon. Dla mnie takie, powiedziałbym, normalne założenie na haczyk robaczka to jest zapięcie go za końcówkę, za tą cienki element, czy łowię na 1, czy na 2, czy na 3, na przykład martwe robaki, to tak zaczepiam. Jeżeli łowię na żywe, to wtedy na mijankę to robię, cienki, gruby, cienki na przykład. Dzięki temu, jak zaczepiam za ten cienki koniec, to te robaki zajmują mniej miejsca na kolanku haczyka, więc więcej można też ich zmieścić na kolanku. Zdarzają się też sytuacje nietypowe, takie, że jeżeli założony jest robak za końcówkę, to widzimy, że na przykład mamy zmiażdżoną drugą końcówkę, a nie możemy zaciąć ryby. Wtedy staram się tego robaka inaczej zakładać na haczyk. Gdy łowię na przykład na 2 robaki, to jednego robaka naciągam na trzonek, drugiego już tak gdzieś tam troszkę wyżej zahaczam.
albo też na przykład jeśli łowię na jednego robaka, to zahaczam go w pół i wtedy mam większe prawdopodobieństwo, że jeżeli ta ryba ostrożnie gdzieś tam chwyci tego robaka, nie połknie całego, tylko gdzieś tam będzie go chciała złapać za końcówkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że trafi też na haczyk. Innym rodzajem robaków, które też pochodzą od muchy, to są tak zwane pinki, takie mniejsze, powiedzmy białe robaczki, które w bardzo podobny sposób zakładam na haczyk. No, zakładam pojedynczą pinkę, kilka pinek, pęczek pinek, pinkę zakładam w pół albo tak samo czasami nakładam ją na trzonek haczyka. Wspomniałem jeszcze, że gdy łowię na białe robaki, czasami zakładam martwe lub żywe te białe robaki. Staram się raczej łowić na żywe. Myślę, że częściej łowię na żywe robaki, ale też czasami zakładam martwe robaki. Kiedy wykorzystuję martwe białe robaki czy martwe pinki? Kiedy właśnie łowię na bardzo dużej odległości, zestaw leży dosyć długo pod wodą i na przykład chcę ten zestaw później zwinąć. No wiem, że brania nie są częste i często się zdarza tak, że wyciąga się na pusto, więc myślę, że te martwe białe robaki, no, które są nieruchome, one nie ruszają się, nie utworzą takiego śmigła, o którym wspomniałem, więc one mniej skręcają albo w ogóle nie skręcają przyponu podczas zwijania zestawu. Część z Was pewnie się zastanawia, skąd wziąć takie martwe robaki. Po pierwsze, możecie ze sobą te robaki nad wodę przywieźć w postaci parzaków, czyli takich robaków uśpionych gorącą wodą. Inne to mogą być robaki na przykład zamrożone i one po rozmrożeniu też są martwe, nieruchome. Ale też jeżeli nie macie takich przygotowanych robaków, a zauważycie na przykład, że Was zestaw przy zwijaniu zestawu się skręca, a chcecie tego uniknąć, łowicie na kilka robaczków, wtedy możecie wyjąć żywego robaka z pudełka na robaki i po prostu go zrolować na kolanie. Ja to tak robię, że biorę, po prostu go kładę na kolano, zroluję go przez chwilę i ten robak już jest nieruchomy i w ten sposób go zakładam na haczyk. Kolejną przynętą, na którą może bardzo często nie łowię, ale zdarza mi się łowić, to są kastery. Kastery, czyli to jest następna faza białego robaka. Gdy mucha złoży jajka, później się z tego jajeczka wykluwa biały robak. Z tego białego robaka później w następnym stadium rozwoju tworzy się kokon. My wędkarze nazywamy to kastery, to jest wzięte z angielskiego języka i później z tego kastera już wyfruwa muszka. Więc kastery, szczególnie te tonące, no chyba że stosuje się ciężki haczyk, to i pływające, są też świetną przynętą. Jeżeli Wam się te kastery sprawdzają, warto zakładać kastera na haczyk, ale trzeba mieć jedno w pamięci, że kastery są mało trwałą przynętą. O ile białe robaki dosyć dobrze trzymają się haczyka, to kaster jest taką przynętą, że jak ryba podpłynie, jeżeli nie złapie całego haczyka, to jest w stanie jednym, powiedzmy, nie chcę użyć określenia kłapnięciem pyska, no bo to nie są jakieś wielkie drapieżniki, białe ryby typu płotki czy leszcze, one po prostu potrafią wargami zmiażdżyć końcówkę, wyssać tą zawartość, która jest i nawet możemy nie zauważyć brania, tylko zauważymy na przykład wyciągając zestaw, że pół kastera nie ma. To jest taki dla nas znak, że te ryby tego kastera gdzieś tam próbowały, więc wtedy warto tego kastera troszkę mocniej naciągnąć na haczyk, na trzonek i wtedy też mamy większą pewność, że podczas brania ta ryba oprócz przynęty złapie też haczyk, będziemy mieli sygnalizację na szczytówce lub na spławiku. Robi się zimno, więc teraz bardzo popularną przynętą do łowienia są larwy ochotki. O te larwy trzeba odpowiednio zadbać, żeby były w dobrej kondycji. Ja je trzymam w domu w kuwecie z wodą. Nad wodą też trzymam je w pojemniczku z wodą. No chyba że są ujemne temperatury, chociaż ja nie łowię na lodzie, ale jak tam kiedyś wędkowałem na lodzie, to po prostu trzymałem je w styropianowym pudełeczku gdzieś tu za pazuchem, żeby mi na stanowisku te ochotki nie zmarzły. Ochotkę podobnie jak tamte przynęty można zakładać jedną na haczyk. Jeżeli brania są bardzo delikatne, w federze praktycznie tego nie stosuję. Może kilka razy w życiu łowiłem na jedną larwę ochotki. 2 larwy, ewentualnie 3 to jest takie minimum, które ja zakładam. Albo zakładam też więcej tych larw, czyli 3, 4, 5, albo nawet takie pęczki po 10 larw, jeżeli poluję na przykład duże leszcze i widzę, że leszcze preferują dużą przynętę, czasami warto na duży haczyk założyć taki pęk 8-10 larw ochotki, który bardzo ładnie prezentuje się na dnie i wabi rybę do brania. Ochotkę zakładam na haczyk w różny sposób. Gdy łowię na jedną larwę i widzę, że ryby pewnie biorą tą jedną czy 2 larwy, wtedy zaczepiam
powiedzmy załepek, tą czarną końcówkę larwy. Wtedy one tak ładnie, bardzo ładnie prezentują się na haczyku. Zdarzało mi się, że zaczepiałem ochotkę w pół, ale to musi, żeby tak zaczepić ochotkę, ta ochotka musi być dobrej jakości i po założeniu na haczyk ona musi utworzyć, ja na to nazywam podkówkę, musi się tak zwinąć w taki kłębuszek i wtedy ona bardzo ładnie wygląda i też jest chętnie zjadana przez ryby. Czasami, gdy bardzo szybko zakładam ochotkę na haczyk, a ochotka jest dobrej jakości, muszę się przyznać, że za bardzo się nie zastanawiam, w które miejsce tej ochotki wbić haczyk. Jeżeli haczyk jest ostry, ochotka jest dobrej jakości, dosyć gruba, po prostu zakładam je na haczyk. Jeżeli uznam, że się ładnie prezentują, zarzucam swój zestaw. Ochotka jest dosyć delikatną przynętą, więc bardzo często mi się zdarza, że nie łowię na czystą ochotkę, czyli nie zakładam na haczyk samych ochotek, tylko coś do tych ochotek dopinam. To jest taki mój, powiedzmy, bezpiecznik, że gdy podczas zarzucania na przykład nie zwrócę uwagi, że zbyt energicznie machnąłem kijem i gdzieś zerwałem tą przynętę podczas zarzucania, co się może zdarzyć. Szczególnie gdy za plecami są jakieś roślinki i ta przynęta podczas zarzucania może gdzieś tam trącić o trawkę. Wtedy w czasie zarzutu zrywamy po prostu przynętę, zestaw leci do wody, jeżeli tego nie widzimy, bo przynęta jest mała, wpada do wody i na dnie mamy pusty haczyk, więc żeby tego uniknąć, to bardzo często dopinam coś do tej ochotki. Najczęściej pinkę białego robaka lub gdy łowię leszcze, kawałek dendrobeny lub gnojaka. Jedną z moich ulubionych przynęt do łowienia fiderem to są dendrobeny. Na haczyk najczęściej wybieram największe dendrobeny numer 4. Zarówno jeśli łowię na całą dendrobenę, wtedy zaczepiam najczęściej ją albo za siodełko lub tuż za tym siodełkiem, tym zgrubieniem, albo za łepek. Wtedy ona tak ładnie zwisa i to bardzo naturalnie wygląda na dnie. Unikam takiego zakładania, kiedyś tak robiłem, natomiast tego unikam, bo dotarło do mnie w pewnym momencie, że wygląda to nienaturalnie, czyli unikam takiego zakładania, że zakładam dendrobenę. Raz ją przybijam, drugi, trzeci, czwarty, tworząc z niej taki kłębuszek. Mam takie coś w głowie, że nigdy naturalna przynęta tak nie wygląda w wodzie. Jeżeli jakikolwiek czerwony robak wpadnie do wody, on nigdy nie wygląda tak, jakby był, nie wiem, związany sznurkiem, tylko po prostu on na początku, no powiedzmy, jakoś tam się wija, później leży nieruchomo na dnie i to wygląda dla ryb naturalnie. Jeśli ryba decyduje się połknąć nawet taką dużą dendrobenę 4, no to znaczy, że ona tak jakby chce ją połknąć całą. Myślę, że to jest taka selektywna przynęta, że raczej połykają ją ryby, które mają wystarczający duży otwór gębowy, żeby zassać całą przynętę. Zdarzało mi się też łowić na 2 całe dendrobeny. Pewnie Michał Wam wrzuci tutaj link do filmu, gdzie zimową porą łowiłem piękne leszcze na 2 dendrobeny, ale to tak na marginesie dodałem. Rzadko mi się zdarza, przyznam szczerze, łowić na całą dendrobenę. Niestety rzadko bywają takie okazje, że łowi się tak duże ryby i ryby są tak chętne, żeby połykać tak dużą przynętę, ale łowię na kawałki dendrobeny. Najczęściej wygląda to tak, że wyjmuję dendrobenę z pudełeczka, wybieram dużą, grubą, zaczepiam ją za łepek, za końcówkę łepka na haczyk. Ona sobie ładnie wisi na trzonku i paznokciem obcinam taki odcinek, jaki chcę. Bardzo często jest to około 5 mm, nieraz centymetr, nieraz taki odcinek 2-3 cm. To jest taka moja najczęstsza przynęta, którą stosuję. Zdarza się, że do niej też dopinam kilka ochotek lub dodaję białego robaka. Oprócz dendroben stosuję także na haczyk gnojaczki. Zdarzyło mi się kilka razy, że nęciłem dendrobenami, te dendrobeny widziałem, że tym rybom pasuje, natomiast gdy zakładałem dendrobenę na haczyk, miałem problem ze złowieniem ryby, ochotki nie przynosiły żadnego efektu, natomiast po założeniu na haczyk gnojaczka, który ładnie się wił na haczyku, okazało się, że ryby bardzo szybko biorą po zarzuceniu i było świetne wędkowanie, więc też, o ile wiem, że mogą być w łowisku na przykład leszcze lub karasie, to zabieram ze sobą gnojaczki, które zakładam albo podobnie jak dendrobeny, pół, 2-3 sztuki, które się wiją, albo też bardzo często zakładam je tak jak ochotki, czyli zaczepiam za łepek, odcinam ogonek, wtedy z tego robaczka coś tam wycieka, on jeszcze się ładnie wije, ale też nie ma takiej mocy, żeby się podnieść i gdzieś tam tym ogonkiem zahaczyć o grot haczyka i zasłonić ten grot, co będzie skutkować spudłowanym zacięciem. Bardzo popularną przynętą wśród wielu wędkarzy, szczególnie latem, jest kukurydza. Na pewno wielu wędkarzy ma swój sposób na zakładanie kukurydzy.
Kukurydzę, nawet jeżeli łowi się na feder klasyczny, oczywiście nie na zawodach, można zakładać na push stop, czyli tak jak łowimy na metodę, to w ten sposób możemy tą kukurydzę założyć, ale ja najczęściej zakładam ją po prostu nawlekam ją na haczyk. Czy łowię na spławik, czy zarzucam kukurydzę wędką federową. Haczyk wbijam w tą najgrubszą część, tak jakby powiedzmy górę tego ziarna, tą twardszą część, wbijam, przeciągam, tak jakby nawlekam ją na trzonek i haczyk wychodzi gdzieś na tej płaskiej części. Jeżeli chcę dołożyć drugie ziarno kukurydzy, wtedy dokładam, tak jakby przebijam z jednego boku na drugi bok i te dwie kukurydze też na haczyku się ładnie prezentują. Więcej jak dwie kukurydze chyba nie zakładałem, więc to jest taka moja przynęta, albo jedno ziarno, albo dwa ziarna. Zawsze się staram, żeby ta miękka część, ta powiedzmy od tego kiełka, który tam może się znajdować w kukurydzy, znajdowała się na dole haczyka. Zdaję sobie sprawę, że zapewne macie też swoje sposoby zakładania tych przynęt, o którym wspomniałem, na haczyk, więc jeśli chcecie nam zdradzić swoje sekrety, podzielić się swoją wiedzą, napiszcie o tym w komentarzu. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, też zostawcie te pytania w komentarzu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrybowania kanału Preston Innovations Polska, do udostępniania tego filmu swoim znajomym w swoich mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że przyda się w Waszym wędkowaniu. Do zobaczenia.